Dobry, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Jedna z tańszych Motorola, chociaż są jeszcze tańsze, ale już taki minimum moim zdaniem Motorola Moto G42. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. Kolor? Ciekawy, bym powiedział, że to jest miedziany, ale mogę się mylić, jak tam producent to nazywa. Różowy. Dobra, facet zna 2 albo 16 kolorów, ale to wiemy. No cóż, jak to wygląda? No ładnie, mimo że... Nie no, ja bym tego różem nie nazwał, albo mi to bardziej w miedź wpada, ale mogę się mylić. Cóż, aparaty. Tym razem trochę odstają, są takie bardziej prostokątne tutaj, nie tak chowane jak w 60, G62, G52, G82, więc tutaj troszeczkę inna stylistyka. Prawa strona głośność, czytnik linii papilarnych, przycisk power, głośnik, mikrofon, USB typ C, lewa strona jak rozwiązana tacka SIM. Myślę, że standardowo zobaczmy sobie. Uszczelka jest, czyli coś może być. No, nie dowody z nim, ale wiecie o co chodzi. Dwie synki, jedna karta microSD. Najlepsze rozwiązanie moim zdaniem. Jakby tak wszystkie fony były robione, wszyscy byliby szczęśliwi, no bo mielibyśmy więcej pamięci. Ale cóż, tak to wygląda. Od góry jack jest mikrofon, nie na dole, tylko tym razem u góry. No i ekran, to co standardowo zawsze widzimy. Ciekawostką, ten przycisk tak trochę odstaje, więc nim oczywiście czytnik linii papilarnych. Powiem wam, że fajnie jest, bo jest aktywny i spoko, w miarę szybko to działa. Ekran, bo to na to się zawsze patrzymy. Od tego trzeba by zacząć. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o wyświetlacz, 6,4 cala. Niezbyt duży telefon. Rozdzielczość 2400 na 1080, czyli Full HD+. Jest to OLED. No, spoko, plusik jak najbardziej. Odświeżanie 60 Hz, czyli taki prostszy OLED. Bez jakichś No, już to widzę. Wy tego na kamerze nie zobaczycie, bo nagrywam niestety w 30 klatkach, ale no ja widzę, że to nie 60, nie 90, 120. Płynność jest mniejsza. Co napędza nam w ogóle ten smartfon? Czy może nie? Jeszcze przejdźmy sobie do wyświetlacza, czy coś mamy, jakieś fajne feature'y, które tutaj oczywiście warto sobie ogarnąć. Ekran blokady, wygaszanie, bla bla bla. Ciemny motyw, standardowo, jak już OLED, AMOLED, to od razu to włączcie. Kolory nasycone albo naturalne, fajnie, czyli standard jak w całej serii G. Mamy jeszcze oczywiście, nie ma tutaj częstotliwości, jak widzę, zmiany, no bo ma tylko 60, więc tutaj nic nie zrobicie, więc w temacie ekranu w sumie tyle. Włączyć tryb nocny, ewentualnie trochę balans byli sobie podkręcić jak trzeba i mamy to, co chcemy. Co nam napędza? Snapdragon 680, znany i lubiany, bądź też nie. 2,4 GHz, Adreno 610, jeżeli chodzi o grafikę. 4 GB RAMu. No nie, no naprawdę. Tak nie może być. Ma być więcej. 128 pamięci, ok, ale 4 GB jak dla mnie to jest za mało już na ten rok, więc no tu będę narzekał, płakał i w ogóle how dare you, no czy jak tam, why, jakkolwiek to powiedzieć, no za mało. Ale co z plusów w takim razie, poza tym, że tak to wygląda? Mamy ładowarkę 20 W, no może to nie jest plus, ale bateria 5000 mAh, która przy takim mało prądożernym procesorze, mniejszym ekranie, pod 2 dni można by się zastanowić, czy nam się tak to uda, ale to już w testach wyjdzie. Co jeszcze w zestawie, jak już jesteśmy? Jest kabelek USB typ C, USB typ A, jest etui przezroczyste i na tym różu spalcowane, jeszcze jako tako wygląda, po jakimś czasie pewnie gorzej. Fajnie, że jest dopasowane do czytnika, paluch ładnie wchodzi, znaczy no takie twarde, nie jest to taki milusi, miękki silikonu, coś tam, plastiko, tylko takie twardsze, ale fajnie, że podniesione dosyć mocno, będzie chroniło ekran, który macie na froncie. Dalej z tematów, myślę, że ważnych jest to niby ochrona przed wodą IP52, czyli hydrofobową powłoką, czyli jest uszczelka plus zachlapać można, tak to nazwijmy, nic poza tym. Więcej bym tutaj nie szalał, bo byłoby trochę dziwnie, gdyby wchodzić z tym w ogóle do wody. Aparaty, bo jak już przy nich jesteśmy, mamy tutaj sztuk 4, tu 16 megapikseli na froncie i od tyłu 50 z PDA-FM, 8 megapikseli ultraszerokokątny, 2 megapikseli makro,
No i co to potrafi robić w ogóle. Przejdźmy sobie do zdjęć, no to powiem wam, że samo Motorola wszystkie po prostu w ustawieniach mają to samo. Macie szeroko, standardowo i możecie sobie przymakrować. Plus ewentualnie zoom cyfrowy 8-krotny. A szkoda, że tutaj nie pokuszono się, tak jak większość producentów robi, ale to już chyba przy każdej z serii G ostatnio mnie to trochę irytuje, że nie macie jakichś takich wydzielonych, gdzie chcecie zoom 2-krotny, 5-krotny, 10, coś tam, tylko po prostu widzicie, musicie to sobie ręcznie robić. Fajnie by było to zmienić. Zwolnione tempo, filmy, maksymalnie Full HD 30 klatek, no cóż można się spodziewać więcej po tym procku. Portret, profesjonalny i więcej. Powiem wam, że jakoś Motorola nie rozróżnia tych aplikacji do aparatów. Można by było troszeczkę tutaj podziałać. Fajnie, że możecie też jeszcze zrobić w rawach. Taki mały feature z tego przycisku. Oczywiście te proporcje 16:9, no to wiecie o co chodzi. Zostawiam w domyśle jakie były, czyli były 3:4. Jak mnie pamięć nie myli. No i fotograficznie tyle. Porobię fotki, zobaczycie jak to wypada, co potrafi, co on w ogóle ogarnia. Co dalej? Głośniki stereo. Ciekawe, czyli ten tutaj gra jako gra jako stereo, nie ma jakby wydzielonego tutaj, ale jest mini jack, spoczko. Głośniki stereo z wsparciem dla Atmosa, oczywiście w stereo. Jest tutaj taka opcja. Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi do standardu AC, a GPS, LTE, EPP, SUPL, GLONASS, Galileo, czyli namierzą was wszędzie i wy też się namierzycie wszędzie. No i cóż, tyle. Tak wygląda Motorola Moto G42. Kolor fajny. Reszta specyfikacji, no tak jak to u Motorola, macie dużo modeli i różnią się czymś. Tu jakaś mniejsza ładowarka, tu ekran OLED, tu nie OLED, tu inne odświeżanie, mniejsze, większe, procesor, no ale kwestia gustu, można sobie dobrać to, co chcemy i jak chcemy. Ja biorę się za testy. Tyle. Motorola Moto G42. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.